Cześć, witam Was serdecznie na pierwszej wyprawie w tym roku. No niestety pogoda nie dopisuje, mimo tego, że jest cieplutko, świeci słońce. Ale problem jest w tym, że zrobił się wschodni wiatr. Zrobił się wschodni wiatr, jest dosyć zimny. Tak wygląda to moje łowisko. To jest taki kanał, który wychodzi z rzeki, przechodzi przez cały Bristol i uchodzi w sumie do rzeki, tylko że z drugiej strony już. Woda jest cały czas zimna, widać jakaś drobnica gdzieś tam się co chwilę przerzuca, ale niestety już parę ładnych minut próbuję coś na czerwonego robaka, no niestety nic nie bierze. Co do przynęt, no to jeszcze nie wiem dokładnie, o co tu będzie chodziło, to jest pierwszy raz dopiero na wiosnę. Jest zanęta, oczywiście biały robak, barwiony na różne kolory, kukurydza, oczywiście czerwone robaki, bez tego to się nie ruszam na ryby. Tam są białe robaki. No i oczywiście pełno śmieci, które przypływają, ściągają mi zestawy co chwilę. Kajakarze, promy, stateczki, statki. No i tak jak tutaj widać, tak się ciągnie ten kanał. Jest wiadukt, który jest korek samochodów ciągle. Za mną i dalej jest ulica. Tutaj proszę bardzo, 4 metry za mną jest ulica. Ale to jest pełno samochodów, wiecznie pełno samochodów. Czy sobota, czy niedziela, pełno samochodów. Tam dalej nie wiadomo, czy będzie widać, bo trochę słońce świeci. Tam jest takie przejście. I za tym przejściem kanał się ciągnie. Jak widać, nie ma wędkarzy dzisiaj o tej porze. No ja liczyłem, że coś może się złowi. Zaczynam od czerwonego robaka. Dorzucę trochę zanęty i będę próbował łowić na białego robaka. Na przepływankę z przytrzymywaniem może się uda. Nie zabrałem dzisiaj żadnej tyczki. Nie zabrałem feedera. Widzę, że pierwsze branie na tyczce jest na czerwonego robaka. I coś mamy. Zobaczymy, co to takiego. No i zobaczcie co się podziało. Czerwony robak, sznurowadełko jakieś wisi, ale pierwsza ryba jak na rozpoczęcie sezonu, to jest super sprawa. No, widzę, że będę musiał zakładać więcej czerwonych robaków, robić większą przynętę, bo takie węgorze niestety będą się zdarzały bardzo, bardzo często. Teraz go wypuścimy do wody, odhaczymy, nagramy później jeszcze jeden filmik. Na tym na razie skończę, do zobaczenia. Minęła kolejna godzina tej nierównej walki. Przez tą godzinę jeszcze złapałem takiego samego węgorzyka małego. I miałem jakieś brania na białe robaki i na czerwone, ale nic konkretnego się nie wydarzyło. Czas poodpoczywać trochę. Ryba nie chce współpracować. Wiatr zachodni, mówię wschodni. Słońce, ciepło, ale niestety kanał jeszcze nie jest w pełni przygotowany do porządnego wędkowania. Nawet nie wiem, czy będzie słychać, co ja mówię, bo tutaj cały czas jeżdżą samochody, non stop, dzień i noc. Korzystając z okazji, mam parę słów o tym kanaliku tutaj, można powiedzieć. Wędkuję na tym kanale już parę lat. O, zaraz Wam pokażę, co tutaj płynie. To jest moje ulubione. Teraz tutaj będzie coś płynęło, niespodzianka. Dlatego widzicie, kolor tej wody tutaj. Kolor tej wody jest przez to, że te barki tu pływają, różne takie promy. Sobie siedzą, bawią się, piją sobie piwko. Głębokość łowiska. Głębokość łowiska tutaj jest około 2,5 metra. Także ten kolor wody, co tu widzicie, to jest piasek zmieszany z wodą. Dzięki temu w
sumie nie ma jakichś zaczepów roślinności, bo wszystko się unosi, odkłada się, później Wam pokażę takie zakole i to wszystko odkłada się w tym zakolu. Jest bardzo płytko i cały syf jaki spływa, to właśnie tam się odkłada. No oni to pogłębiają, tu nieraz tam coś cudują. No albo tutaj będzie przepływał gościu taki, co bardzo mu się nudzi, o. A właśnie. No ryba niby do tego jest przyzwyczajona. Ryba jest niby do tego przyzwyczajona, jednakże komfort łowienia, hałas w koło, to jest jakiś smród spalin, jest trochę nieznośny. Szczególnie jak nie ma wiatru, teraz jest wiatr, to moje spostrzeżenia co do tego łowiska od paru lat. Ryba występuje sezonowo. Zimą raz udało mi się złowić troć. Ale nie na blachę, tylko na robaki. Czerwone zresztą, bo jestem fanem czerwonego robaka. Bez czerwonych robaków na ryby nie jadę. Nie ma szans w ogóle. Największą rybę jaką tutaj widziałem, złowił gościu, to był karp. To był to był karp królewski. Złowiony na 3 białe robaki w środku dnia. To było około 12. Kiedyś po sztormie była wysoka woda i trochę flatfishy weszło, czyli tych płastuk trochę weszło. Później mordowały nas te płastugi tutaj, wszystkich wędkarzy tutaj mordowały, bo brały na białe robaki, na czerwone, na ciasto, a przynęty połykały tak głęboko, że niestety haczyk miały już za przeproszeniem w dupie. No i tak. Niedługo się zacznie tarło różnych ryb. Okoń widzę, że już przybył, bo on przybywa tutaj pierwszy, on na tarło. Po drugiej stronie widać krzaki. Bo tu gdzie ja łowię to jest beton, ryba nie bardzo się tu trzyma. Najlepszy czas łowienia od 3 nad ranem gdzieś do 8 rano, feeder i prosto tam pod tymi krzaczkami, pod te krzaczki można tam zarzucać. Nie wiem czy to dobrze widać, bo operator kamery to ze mnie marny jest. I tam pod tymi krzaczkami fiderek elegancko i można się nieźle pobawić z leszczami, z płocią. Przynęty, przeważnie przynęt tutaj miejscowi używają białego robaka. Można zauważyć w sezonie stoi jeden przy drugim i każdy sypie te białe robasy. To wtedy nie dziwota, że ta ryba jest przyzwyczajona do białego robaka. No i wchodzi po leszczu przychodzi płoć. Płoć przychodzi gdzieś tak w czerwcu, koniec czerwca i zostaje tutaj już w tym kanale. Zimową porą nawet jelca tu nie widać tego. To co złowiłem, małe klenie jelce, widzę, że dzisiaj dosyć ładnie chodzą, zbierają coś tam sobie z powierzchni. Coś tam sobie zbierają z powierzchni. No, trochę płynie tego wszystkiego dzisiaj. No i oczywiście dobrze, że dzisiaj nie ma psów. A latający ludzie wszędzie. Trzeba bardzo uważać na wędki. To znaczy trzeba mieć szczytówki skierowane ku wodzie. Nigdy nie zostawiać za sobą, bo zdarzyło mi się, że po prostu szedł gościu i złamał mi szczytówkę akurat. A pies kiedyś porwał mi śniadanie. No i takie tam różne. No dobra, zobaczymy coś. O, branie jest na spławiku, na białe robaki. No zobaczymy co to może być. Siedzi akurat. Proszę bardzo. I nawet płotka się zawiesi. No i proszę, jest płotka. Wiem, że latam trochę z tą kamerą, ale i płotka się zawieruszyła. Cała w wysypce tarłowej wchodzi na tarło. Będzie piękna sprawa, jak tylko się pogoda zmieni, będzie można pięknie płotkę połowić. No odhaczamy, wypuszczamy, niech się bawią dalej. Do następnego.